Witajcie bardzo serdecznie u nas na kanale. Z tej strony Mikołaj, tata, czyli Piotr i Jaro, nasz wspaniały. I dzisiaj będziemy Wam prezentować nowego Tonexa, wersję Anniversary w kolorze białym. Czym ta wersja się różni? Różni się tym, że mamy na pokładzie 150 profili, 5 bardzo znanych firm zajmujących się tym profesjonalnie. Worship Tutorials, The Studio Rats, Jason Sadites, Tone Junkie czy bardzo znany Amalgam Audio. Zajmiemy się też krótkim porównaniem naszych profili wzmacniacza Friedman do profili chociażby Amalgama, żeby Wam pokazać różnicę i omówić, czym zajmujemy się my, a jak słyszymy ich robotę. I też później przejdziemy do części tego programu, gdzie zainstalujemy na komputer najnowszy software w wersji 1.8 i pokażemy Wam, jak firma IK Multimedia rozwinęła możliwości Tonexa. Okej. No, ja ze swojej strony tylko po tym wspaniałym wstępie mogę powiedzieć, że różni się też kolorem, czyli jest biały. Różni się na pewno, bo tak już zdążyliśmy wymacać, przełącznikami. Wydaje się, że są takie bardziej, szybciej reagują i jakby miększe, co akurat ja przyjąłem z radością. Chociaż w moim zestawie akurat Tonex nie jest naciskany, bo jest w pętli Cortexa, więc Cortex zmienia barwy MIDI. Nagrywamy dla Was ekran, będziecie mieli z niego przebitki. Tutaj widać te 150 profili. Oprócz tego, że właśnie tak jak wspomniałem na wstępie, porównamy z naszym Friedmana chociażby Amalgama, też pokażemy po 3 najciekawsze profile od każdego z tych twórców. Są tutaj załadowane, więc mega fajnie. Jeśli ktoś szuka Tonexa, który już jest fajną bazą do pracy, no to biały pod tym względem wygrywa. Tak, bo ja też chciałbym dodać, że my przegraliśmy wszystkie 150 presetów, capture'ów, które są załadowane fabrycznie do białego Tonexa i z dużym szacunkiem odnosimy się do tej pracy tych twórców, ponieważ słychać, że po pierwsze włożyli w to bardzo dużo pracy, a wiemy coś o tym, ile nas kosztuje przygotowanie capture'ów, używając prawdziwego wzmacniacza, prawdziwych kolumn, prawdziwych mikrofonów, prawdziwych głośników i cały tor audio na najwyższym poziomie. Wiele z tych firm poszło podobną drogą i co słychać? Słychać też w jakości jakby przygotowanych profili i capture'ów. A dlaczego powiedziałem i profili i capture'ów? Bo to jest różnica. Capture to jest bezpośrednie ujęcie wzmacniacza, ale potem dany producent udostępnia preset. Preset już jest zmodyfikowany o pewne ustawienia, nie? Że my na przykład poszliśmy drogą taką totalnie pure, czyli taką idealnie czystą, tak jak zrobiony capture, tak dany do Was i wtedy Wy sobie robicie drobne modyfikacje, więcej, mniej jakiejś częstotliwości, a w tym wypadku akurat łatwo zobaczyć, że firmy przygotowały jakieś barwy wyjściowe, po czym opracowały je jeszcze w presetach, czyli już od razu zaproponowały Wam jakieś tam brzmienia proponowane przez siebie, w większym lub mniejszym stopniu modyfikowane i to też jest bardzo ciekawa droga, może nawet w pewnym sensie ułatwiająca Wam identyfikację tych brzmień. Dlatego jeszcze raz powiem, to są naprawdę godne szacunku firmy. Do roboty. No i jeszcze z ważnej rzeczy, nawet bardzo ważnej, tutaj takie czerwone wykrzykniki powinny być. Zarówno białego, jak i czarnego Tonexa możecie kupić w naszym sklepie Custom Guitar Tones. Do czarnego Tonexa dostajecie od nas kanał Hell ze wzmacniacza Hellstone, czyli świetny do grania metalu, szybki i dżędżynowy, a z białym Tonexem dostajecie cały pakiet Friedmanów, które usłyszycie i które będziemy dzisiaj ogrywać. No wiadomo, biały Tonex jest limitowany, jest go mniej, więc warto brać, póki są. Tak, My już wzięliśmy. To jest taty, mój jest w domu. Mi się też on podoba po prostu jakoś tak z jakiegoś powodu. Większych różnic, jeżeli chodzi o samo oprogramowanie, które jest ładowane oczywiście z każdym update'em oraz sam system procesingu dźwięku ponoć nie ma. Także nie doszukujemy się póki co, nie mamy takich danych od producenta, że jedyną różnicę poza kolorem i tymi przełącznikami, to jest jedyna różnica, którą znalazłem.
Prawdopodobnie wynika to też z softu, że on szybciej przeładowuje barwy, bo nie sądzę, że z jakiegoś hardware'u, więc innych różnic nie ma, więc nie panikujemy. Czarny jest absolutnie doskonały i absolutnie skuteczny tutaj i brzmi tak samo, bezwzględnie, więc tutaj różnic się nie doszukujmy i my w teorie spiskowe się nie wpisujemy. W tym wypadku uważamy, że tylko chodzi o to, co akurat mi się bardziej podoba, czyli kolor i te przełączniki, gdzie przyznałem się na początku tego programu, że ich nie depczę, bo nie muszę. Aczkolwiek z przełącznikami ja też zauważyłem, że przewinęło nam się chyba z 5 sztuk czarnych Tonexów i one też się różniły przełącznikami. Tak. Czy możliwe, że późniejsza seria czarnych też będzie miała takie jak ten biały? Takie szybsze i łatwiejsze w klikaniu. Że je tak miło się... Okej, ale mówię, ponieważ i tak większość z nas używa tego urządzenia w pętlach systemów jakichś bardziej rozbudowanych, chociaż pewnie już niedługo, a o tym wspomnimy przy okazji softu 1.8, gdzie dojdzie wiele efektów do tego urządzenia i to jest naprawdę zmiana w ogóle podejścia do sytuacji. Ale to już będziemy rozmawiać o tym za chwilę. No to pokaż, jakiekolwiek pierwsze z brzegu Dobra, ja sobie oprogramowanie. wezmę ten AB Box bliżej siebie i będziemy jest. robić AB i będziemy komentować. Tata pogra jakieś przykłady. Ustaw barwę amalgamy, jakąś z tych high-gainowych No Friedmanów. to mamy tak naprawdę HB, czyli ten sam mod co u nas. Ja dzisiaj nie będę grał, bo mam ała. Ale to tak ten. No i tata ma piękną gitarę. Na maksa piękną. Tak, moją. Ja już też taką będę miał. Szymon, czekam. Zaczynamy od naszego. Dobra, i amalgam. I wróćmy. Co można powiedzieć? Dla tych prawdopodobnie, jak my robiliśmy, powiem tak, dla tych, którzy lubią bardzo dużą górę, nie będę jakichś używał ekstremalnych pojęć typu jazgot czy coś, ale górę, która jest taka mocno zaznaczona, to pewnie wybiorą bezpośrednie ujęcie Friedmana od amalgamy, tak? Jeżeli chodzi o nasz sound, jest ciemniejszy i cieplejszy, ale tak według mnie i naszej firmy, jakby według tych ujęć, które my robiliśmy w oparciu o stół i preampę API, w oparciu o drogie mikrofony, komplet tych mikrofonów, to wydawało nam się, że i kolumnę Bognera, wydawało nam się, że Friedman nie brzmi bardzo jazgotliwie, nie brzmi jak stare Plexi, tylko z większym gainem, tylko właśnie Dave opracował coś, co pokochał świat, że te gitary są istniejące w miksie w bardzo wielu rejestrach pasma. Ja nie mówię, i broń Boże, w ogóle nie oceniamy dzisiaj, bo to ciężko być sędzią we własnej sprawie, tylko mówimy, na czym polegają różnice wzmacniaczy akurat niemalże tego samego modelu zrobionego przez nas, a zrobionego w innej firmie, bardzo dobrej i szanowanej, i tego się trzymamy. Zero hejtu, pamiętajcie o tym. Co to znaczy? Że no, wydaje mi się, że Friedman brzmi właśnie tak, to znaczy nie trzeba pójść w tą taką bardzo ekstremalną górę, żeby pokazać całe dobrodziejstwo tego wzmacniacza. Prawdopodobnie gdyby na barwie amalgamy zdjąć prezens i górę, dodać środka i dołu, to pewnie gdzieś te barwy by się do siebie zbliżyły, bo gdzieś ten wspólną typ przesterowania, ten charakter ziarna przesteru jest na pewno podobny. Aczkolwiek ja starałem się tak robić te barwy, żeby
stawiamy mikrofon, stawiamy wzmacniacz, szukamy faz pomiędzy mikrofonami i od razu jesteśmy gotowi do nagrania. Mała korekta, na pewno każdy realizator zdejmie wszystko poniżej tam 60-70 Hz. Ja tego nie zrobiłem, sami to możecie zdjąć, więc w naszych profilach Friedmana pierwsze, co można zrobić, to od razu w tryb alternative, czyli w tryb alternatywny tych gałek, wciskamy depth, czyli ten najniższy dół i tym najniższym dołem zjeżdżamy do 2, może nawet do 1,5. To jest dla mnie optymalna jakby głośność niskich częstotliwości akurat w tej barwie. Prawdopodobnie tutaj mam tak to zrobione. Góry możecie sobie dodać ile chcecie, ponieważ my tak zrobiliśmy te profile, żeby ta góra dodana już z samego urządzenia nie była jadowitą, radykalną górą przeszkadzającą w brzmieniu. I tak naprawdę całość pozostawiamy jakby Wam. My tylko pokażemy różnice i lekko je skomentujemy. I pamiętajcie, nie mówimy i będziemy się tego trzymać, lepsze, gorsze i tak dalej. To jest ciężka praca. My doceniamy tych wszystkich twórców, bo sami wiemy, ile to kosztuje, żeby przygotować takie barwy. Tyle komentarza ogólnego odnośnie Friedmana, ale też myślę, że to będzie dotyczyło tych porównań, które będziemy robić zaraz. Natomiast jeszcze raz mówię, same Tonexy grają tak samo. Tak samo. Teraz tylko tu mamy załadowane Custom Guitar Tones, do białego mamy załadowane to, co dała fabryka, czyli 150 presetów firmowych innych wspaniałych firm. A jak Tobie się wydaje? Ja już przysnąłem. Nie, ojciec musiał coś powiedzieć, nie? Rozgadał się jak zwykle. No dobra, a więc ja uważam w ten sposób, że nawet na stronie Amalgama można przeczytać, że oni dodają EQ i gdzieś słychać, że ten sound już został lekko spreparowany, ten dół został już podcięty, góra najprawdopodobniej mogła zostać dodana, bądź to też wynika z ustawienia mikrofonów. Tata powiedział o tym na wstępie, ale ja to powtórzę, że jakby naszym celem, robiąc profil, było przekazać dokładnie to, co się dzieje, kiedy postawimy światowej klasy mikrofony w świetnym studiu nagrań do paczki 4x12 z dużym wzmacniaczem i właśnie, żeby przekazać, jak to brzmi od razu bezpośrednio. Wiadomo, że ten dół gdzieś by się podcięło, jakieś EQ by się robiło, ale my nie chcemy tego robić, ponieważ każdy ma swoje preferencje i swój gust i zostawiamy to Wam. Że tak naprawdę w swoim nagraniu możecie włączyć sobie EQ i ten profil dostosować pod siebie. Albo tata też wspomniał o gałce właśnie depth, tutaj głębokości. Też możecie sobie to zdjąć, ten profil dopracować. Amalgamy rzeczywiście już brzmią trochę, jakby były lekko wyprodukowane i one już nie dają takiego pola manewru dla gitarzysty. Albo ktoś zaakceptuje tą górę i ten sound, no albo już tak naprawdę nie zrobi tak dużo z tym. Tak, ale to moim zdaniem to jest nic złego. Można też po prostu ściąć górę i zobaczyć, Dokładnie. co się z tym dźwiękiem stanie. My podeszliśmy tak bardziej klasycznie do tematu, czyli niech każdy względem po pierwsze własnych preferencji, a po drugie gitar, które posiada. Wiadomo, że instrumenty mają różne przetworniki, są różnej konstrukcji, co powoduje, że brzmią w różny sposób. Dobra, jedziemy dalej. Więc tak. Zaproponuj coś jeszcze. Może z Friedmanów naszych... Ja dam Pink Taco od tutaj Jasona, bo mi się ten profil Tu podobał. jest High Gain Bright 2, Tylko ja chcę a zdjąć tu z mam... niego reverb, bo on ma reverb i to jest nie fair. Tak. I porównamy AB. Nasz O. Friedman do Friedmana tutaj Jasona. On użył Friedmana Pink Taco. Też ten wzmacniacz mieliśmy. On w porównaniu do BS to oprócz tego, że ma 80 W mniej, to jest w ogóle mniejszym wzmacniaczem, ma mniej gainu, no bo to jest taki mały słodziak. Ale jednak charakter dalej jest Friedmana, Tak, bo jest ten sam preamp. bo jest ten sam preamp, więc tak naprawdę to będzie jakieś tam fajne porównanie. Zaczynamy od naszego. To jest profil, od razu powiem, nasz, który opisaliśmy jako normal, czyli bez podbicia dołu i bez podbicia też góry. Czyli klasyczny sound taki wyjściowy, jaki model HB100
ma jakby na pokładzie, nie? No co ciekawe, tutaj firma, bardzo sobie cenię tą firmę, odpuściła ten dół, czyli też zostawili ten dół. Zostawili ten dół, ta barwa jest mniej, jakby już zrobione z nią coś zostało. Jest bliżej tego, co rzeczywiście by wzmacniacz dał bezpośrednio podłączony. Ja tutaj widzę, że Należy też pamiętać, że Pink Taco ma lampy EL84, bo ma końcówkę na dwóch EL84, co powoduje, że akurat ten model, który my mieliśmy, nie wiem jak, bo teraz się okazuje, że oni robią z różnymi końcówkami. Nie, Pink Taco jest dalej taki ale sam. bo tam jeszcze jakiś była odmiana tego Pink Taco. Ale to jest inny wzmacniacz. To jest inny wzmacniacz, dobra. To już jest wtedy Nasz mini, miał ten. EL84 i podejrzewam, że ten też, więc od razu pojawiła się inny typ góry, wynikający z końcówki mocy i prawdopodobnie ten dół właśnie odpuścili, ponieważ też grali przez dużą paczkę i dali decyzję artyście, czy chce mieć tyle dołu, czy nie. Prawdopodobnie, gdy będą to gitary typu Telecaster, to ten dół zostanie. Jak będą to gitary z humbuckerami grające grubo, typu Gibson, czy taki San Dimas, jak tutaj od Szymka, to warto byłoby trochę to przyciąć. Jeszcze raz zagram. Podobają mi się obie barwy. Jest okej, jest Bardzo okej. okej. Dobra, zobaczmy jeszcze tak, żeby mniej więcej pokazać, co tu jest. Tutaj Jason też zrobił tego, Dumbla jakiegoś. Dobra, A nie ma pokaż. nic jeszcze jakiejś innej firmy Friedmana, to wtedy byśmy pokazali jeszcze z naszym. Friedman jest jeszcze jeden z tego, co ja Junkie kojarzę, chyba model Phil X i to nie jest Ton O, Junkie. pokażmy. To jest The Studio Rats. Dobra, to nasz. Sam środek i Tam reverb. środek i reverb. Ja bym powiedział, że tutaj mamy Zdejmij reverb, pasmo. bo będzie Mamy tutaj pasmo de facto wzmacniacza Dumble przez głośnik, na przykład Rola Celestion. To jest podobny poziom kartonu takiego, puszki. Tak, bo a jest opisane na jakim głośniku zrobili? Nie, napisali tylko TSR, czyli to jest TSR. jakaś tajemnica firmy. Okej. Tak, bo rzeczywiście środek pasma jest Dumblowy. bliżej Dumbla niż piecy typu Marshall Friedman. ale no może tak akurat to ujęcie wyszło tej firmie. Firma też jest dobra i na pewno wiedzą, co robią. A pokaż jeszcze raz nasz. Dobra. Dobra, zobaczmy na przykład, o ta amalgama jest PV 5150. No to jest trochę inna konstrukcja już. To ja u nas zmienię na Bright 2 High Gain. Dobra, zrobili jeszcze tego Friedmana BE, ale bez trybu HBE, w trybie BS to. No pokaż. To my. Tak, i znowu ta góra, ale za to podcięty dół, nie? Dobra, zobaczmy na przykład Dumbla właśnie tutaj od Jasona. Daję, dobra. To już musimy u nas też zmienić na Dumbla. Drive mid, bright, ok. No zobaczmy. Tylko ja
Od razu reverb wyłączę. Tak. To też nie jest fair. Tak, to jest nasza odsłona Dumbla, czyli wzmacniacz, który my nazywamy Dump Nation, czyli Amplified Nation over Drive Special. Znaczy to się nazywa Wonderland Overdrive. Wonderland Overdrive. Zielony. 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 Robiliśmy też w różnych odsłonach kolumn, zawsze z tym samym głośnikiem, czyli Rolla Celestion. Ulubiony głośnik wszystkich użytkowników Dumbla, typu Robin Ford, Joe Bonamassa i tak dalej, i tak dalej. Co może, czekaj, jeszcze raz zagram, żeby Dobra. nie ten, na pick-upie na przykład Nekowy. Brzmi jakby użyli większej paczki, bo my użyliśmy 1 razy 12. Ale ciekawe, bo my mamy więcej dołu i ciała i wszystkiego. No tak, Nie? ale całokształt I brzmi jakby przesteru. ich paczka była większa. A może oni mają jeszcze jakąś bardziej przesterowaną odsłonę na przykład? Nie, Dumbla nie. Jest jeszcze Dumble, dokładnie Amplified Nation. O, to nasz, będzie świetne porównanie. od The Studio Rats, tylko na paczce 2 razy 12 fabrycznej. Czyli większej, bo my Większej. używaliśmy jednogłośnikowej kolumny. A, to mniejszy gain. mamy. Ale o dziwo sound jest bardzo podobny. Słychać, że to ten sam wzmacniacz, tylko u nich ma mniej gainu. A znajdź naszą barwę z mniejszym gainem. Po prostu będzie wtedy Będzie bardziej fair. będzie bardziej fair. Crunch, okej. Crunch może być. Tak, czyli to jest, od razu przypomnij, co to jest. Amplified Nation od The Studio Rats. Bardzo lubię tą firmę. I pokaż nasz. Teraz specjalnie dałem Lida u nas, bo dam też Lida Dumbla od Ton Junkie. Oni mają tutaj 124 numer. I zaczniemy od nich. Ja trochę nas ściszę w tej sytuacji. To jest Ton Junkie. Co ciekawe, my gramy przez jeden głośnik, A oni użyli Turoka 2 razy 12. a nasza paczka brzmi grubiej, mimo że jest użyty jeden głośnik, ale pewnie techniki mikrofonowania są inne. Ja nie będę ściemniał, sporo się napracowaliśmy przy Dumblu, żeby uzyskać ten ton, o który chodzi i który kochamy w nagraniach Robena Forda czy Joe Bonamassy, nie? Tak, ale słychać, że jest to ten sam wzmacniacz i słychać, że jest jakieś podobieństwo, nawet w technice mikrofonowania i tak dalej. Nasz brzmi jakby nieznacznie szerzej, ale mówię, zawsze tą szerokość i w dole i w górze można korygować, nie? I w lewo i w prawo, czyli można ten dół zdjąć bądź dodać, góry zdjąć bądź dodać, doprecyzować też gain, ale wydaje mi się, że tu chłopcy zrobili bardzo dobrą robotę, my też gdzieś źle nie wypadamy w tym wszystkim. Dokładnie tak. To jest moja opinia. Co możemy jeszcze pokazać? No nie wiem, na przykład małe combo Gibsona od Ton Junkie, tak z ciekawości.
Bardzo ciekawa barwa. Na przykład matchless. Dobra, inny Bardzo matchless ciekawy. od innej firmy. O, ciekawy piec. Bardzo Dobra. fajny. Jeszcze jest na Bardzo przykład fajny. Imperial Tonking. Mieliśmy kiedyś ten wzmacniacz. Na przykład jeszcze ten Plexi od Tonjanki. Zobaczmy inne Plexi. Ciekawe, bo dość niski środek i dość dużo dołu. Plexi aż tak nisko nie schodziły w paśmie, ale widocznie tam trochę kolumną nadrobili. Bassman. No to niestety regulację głośności każdy musi sobie robić indywidualnie. Dokładnie. Dobrze jest robić też te głośności kontrolować na presecie, czyli na głośności presetu, a nie głośności całego urządzenia, przez co mamy wpływ na relacje pomiędzy barwami w konfiguracji naszych barw, nie wiem czy to studyjnych, czy koncertowych. Nie? Każda firma przygotowuje barwy automatycznie i głośności też są niejako wymuszone przez oprogramowanie, które przeprowadza nas przez całą procedurę capture'a, ale potem docelowo da się usłyszeć, że barwy te czyste są dużo głośniejsze niż te przesterowane na koniec jakby całej pracy, więc warto wtedy skorygować sobie głośność danego presetu, zgłaśniając bądź ściszając w zależności od potrzeby. Słuchaj, no moim zdaniem świetna robota. Takie fajniejsze. Świetna robota. Cieszę się też, że my wypadamy w tym wszystkim dość dobrze. No to jest ciekawa alternatywa dla tych, którzy chcieliby kupić Tonexa i przy okazji mieć 150 bardzo dobrych kapczurów, bardzo dobrych partnerów. Szanowanych firm. Tak, partnerów IK Multimedia. Witamy w drugiej części programu, gdzie już mamy zainstalowany nowy Soft 1.8 na komputerze. Ekran się dla Was nagrywa, ja nawet tutaj zresztą powiększę okienko. I już widzimy, że doszedł klocek modulacji, doszedł klocek delaya. Reverb można dać w innym miejscu w łańcuszku, a normalnie nie dało się tego, normalnie nie mogliśmy tego zrobić. Delay może być przed albo po piecu, to samo tyczy się modulacji. Możemy synchronizować z tempem, bo właśnie doszło też okienko BPM, można wytapować bądź wpisać tempo, więc pełna integracja z piosenką albo graniem do klika.
Kompresor również można dać przed albo po wzmacniaczu. Bramka była. Cały tutaj interfejs został lekko odświeżony, szczególnie właśnie ten pasek na górze i wszystko bardzo ładnie się prezentuje. I już będziemy Wam pokazywać, jak to gra. Akurat włączyliśmy sobie z naszych paczek tutaj najnowszego Dumbla, którego tata zrobił. Ja od razu powiem, że takie efekty jak kompresor, wstępne wysterowanie wzmacniacza, phasing z modulacyjnych, chorus z modulacyjnych, tremolo z modulacyjnych, to ja lubię przed. Ja lubię przed wzmacniaczem, ponieważ on dodatkowo wysterowuje przedwzmacniacz w samej konstrukcji wzmacniacza gitarowego i wydaje mi się, że w tym miejscu o wiele delikatniej, mniej ekspansywnie działa na barwę, a jednocześnie pozostawiając tą barwę w jej prawdziwej tożsamości. Potem już po wzmacniaczu lubię rewerby i delaye. Czasami chorusy, ale bardziej w kierunku harmonizera niż w kierunku typowego chorusa kultowego, powiedzmy C1 Bossa. I świetne jest to, co powiedział Mikołaj, że wszystkie kostki, czytaj efekty, możemy zastosować tak jak w praktyce, czyli albo przed, albo po wzmacniaczu. No i samo to, że w softie 1.8 pojawia się pełny wpływ na kompresor, pełny wpływ na bramkę, pełne 5 chyba urządzeń modulacyjnych, tak? Bo nie wymieniliśmy. Chorus, tremolo, phaser, flanger i rotary, czyli Leslie. Mamy 5 fantastycznych efektów modulacyjnych. Delaye mamy 2, cyfrowy i taśmowy. Tak. Rewerby mamy te, co mieliśmy. Doszedł nowy algorytm sprężyny, nazywa się to Spring 4. Fantastycznie. Więc zobaczcie i myślę, że firma już z tego jakby kierunku nie zwolni. Za chwilę okaże się, że Tonex jest całkowicie autonomicznym urządzeniem. Jeszcze jeżeli podejrzewam, że w przyszłości pojawi się jeszcze przed wzmacniaczem coś w rodzaju booster i drive, gdzie można będzie zapakować klona, nie wiem, tube screamera, czyli to, co w praktyce chętnie używamy, to finalnie mamy całkowicie autonomiczne urządzenie gotowe do pracy. No jeszcze jak tych delay dojdzie kilka innych opcji, jakieś taśmowe, jakieś modulowane delay, może jakiś rytmiczny delay, no to praktycznie i zacznie to po prostu pójdzie to pełną parą, to właściwie możemy zamknąć się w takim urządzeniu i z całym w ogóle planem koncertowym, nie? Teraz wracamy do tematu, czyli jak gram, Mikołaj pokazuje. Dobrze, a więc zaczniemy od pokazywania modulacji. Tutaj na start mamy chorus. Jak go włączę i na razie jest przed wzmacniaczem, bo tata powiedział, że tak woli. Słuchamy. Dobra, z ciekawości po wzmacniaczu. Wracam przed i daję tremolo. Tutaj mamy zmienianie fali, pewnie na kwadratową, że bardziej tnie. Działa to bardzo dobrze, wracam przed i teraz mamy phasing. Dam więcej gainu.
Może barwę typu Friedman bardziej, Dobra. gdzie będzie słychać coś ekspansywnego. Super. Flanger. Dobra. I Leslie. Super. Dobra, to teraz delay. Bardzo fajnie gra, bardzo fajnie. To teraz delay. Mamy dwa tryby, ping-pong i normalny. Na razie normalny. Cyfrowy. Dobra, ping-pong. Dobra, i taśmowy. Bardzo fajne. Bardzo fajne. I też możemy delaya ustawiać przed i po, nie? Czyli, że delay będzie miał teraz bezpośredni wpływ na samą barwę i zobaczcie, jaka to jest różnica. Raz, dwa, trzy, cztery. Po. A, ten się rozsynchronizował, dobra. Czyli wiadomo, że delaye typu triolowego grają znacznie lepiej przed wzmacniaczem, a klasyczne delaye do podkładów typu czystego czy do solówek lepiej brzmią po wzmacniaczu, mniej ingerują w barwę, bardziej tworzą takie tło płaszcz. Co teraz? Teraz reverb na sam koniec. Room. Sprężyna 1. One wszystkie są osobno ustawiane. Druga. Dobra, trzecia. Najciemniejsza. 4. Ta Fajna, nowa, fajna. ta nowa. O, jest nawet taki, czyli typowe zachowanie sprężyny. Plate. Ładny.
Fajnie, przykład nie? taki sound z wszystkim naraz. A weź solówki trochę. Bardzo Super, fajnie. Super, naprawdę, naprawdę. I co ciekawe, w postaci gotowego presetu, z pełną kombinacją tych efektów, które mamy w tym pakiecie, możecie załadować tą barwę już jako gotową do Tonexa. Tonex zobaczy wszystkie parametry tych efektów i na każdy, nie tylko z pułapu samego oprogramowania, ale co jest bardzo ważne też z pułapu samego Tonexa, też będziecie mogli modyfikować i ingerować. My to już sprawdzaliśmy, to działa. Oczywiście łatwiej jest robić to z perspektywy komputera, ponieważ mamy pełny wpływ jakby od razu, bardzo łatwą przełączalność pomiędzy efektami i możliwościami ustawienia ich przed i po wzmacniaczu, co akurat natychmiast słyszymy. Ale potem, kiedy chcemy, nie wiem, no w moim wypadku nieznacznie je modyfikować już w samym Tonexie, to też jest potem możliwe. To nie jest tak, że tylko efekty są zafiksowane w postaci gotowych presetów na komputerze. Jest potem możliwość ingerencji już w samym urządzeniu w konkretne barwy i w konkretne efekty. Może pokażmy jeszcze działanie bramki na jakimś high-gainowym brzmieniu. Ja nawet teraz włączyłem i przestaje od razu być. I działaniu kompresora. No ja kompresor włączyłem w trakcie. Kompresor jest bardzo prosty i tutaj wiadomo, o co chodzi, że jest atak. Thresholdu ja trochę dałem, może być przed bądź po. No to jest super high gain, to musi być przed, żeby wzbogacił sustain, a bramkę włączyłem, że bez wyje, a z włączoną nie. Tak. No i release to jest, że bramka na chwilę zostawi wyłączone działanie po ataku gitary. Akurat tego nie chcemy, bo to też jest high gain. Tak jest. Że jak teraz by... że zostaje ogon, Tak. a my nie chcemy Tak jest. ogona. Tak jest. Tak jest. Także w skrócie, co możemy powiedzieć o Softie 1.8? Wszystko w nim jest. Tak. I czego należy się spodziewać po tak prężnej firmie jak IK Multimedia, te efekty będą jeszcze tylko dochodzić. Ja jeszcze czekam na jeszcze jakieś opcje delaya. Czekam na możliwość większej ilości parametrów w phasingu, ponieważ kocham akurat ten efekt i chciałbym też mieć wpływ tam na jego typ samej modulacji od odejścia od fali, ale tak czy inaczej już można grać. Już można grać. Szczerze mówiąc, można się pokusić o soundy koncertowe na samym tym urządzeniu. Mi jeszcze tylko brakuje okienka Drive Boost, czyli jakieś overdrive'y przed piecem i boostery przed piecem. To znaczy ja myślę, że najlepsze byłoby okienko, gdzie można ładować jeszcze jeden capture efektu. No, to byłoby genialne. To w Bo praktyce, wtedy jest już wszystko, bo Tonex nawet fuza umie zrobić, więc wystarczy. w praktyce byłoby to genialne i może się okazać, że niedługo będziemy w ogóle tylko z Tonexem jeździć na koncerty i będziemy mieli wszystko. Bardzo dobra robota, długo oczekiwana. Dotychczas fani Tonexów wspierali się dodatkowymi delayami, reverbami, tudzież innymi modulacyjnymi urządzeniami. Teraz jest nadzieja, a właściwie to się już dokonało, nie będzie trzeba tych wszystkich dodatkowych urządzeń wozić.
system się bardzo uprości i to naprawdę dobrze gra. No naprawdę dobrze gra. Jak na pierwsze wejście w nowości, gdzie zawsze jeszcze coś trzeba dopracować, to tutaj już wygląda to naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze, więc trzymamy kciuki za IKA Multimedia i trzymamy też, sami się też z tego cieszymy, bo to nam pozwala naprawdę rozwinąć skrzydła prostymi metodami. To co? Dziękujemy bardzo Dziękujemy serdecznie. bardzo. Dziękujemy firmie Audiostacja za dostarczenie nam tego softu szybciej. No i zapraszamy do nas na Custom Guitar Tones, gdzie zaopatrzycie się i w białego, i w czarnego Tonexa. Też oczywiście zapraszamy Was na nasze social media, wszystkie Instagramy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Piszcie w komentarzach, co uważacie o capturach firm, które dostajemy z nowym białym Tonexem. Piszcie, co uważacie o nowym softie 1.8 i też czekamy na jakieś sugestie a propos nowych capturów bądź pomysłów na odcinki. Super, lepiej bym tego nie powiedział. A dziękuję. No, końcówka należała do Ciebie. No.